27 kwietnia. Jakby ktoś się zastanawiał, czy otwierać wylotki szerzej, to raczej nie ma się co zastanawiać. Dzisiaj przeglądy, dokładanie miodni, przenoszenie czerwiu na górę, jeśli jest za dużo tego czerwiu, i ogólnie cała ta zabawa. Zapraszam. No ale oczywiście zanim pszczelarz zacznie, no to nie da się przejść obok takiego widoku obojętnie. Można zaobserwować siłę rodzin. Tutaj wyraźnie widać, że środkowa jest słabsza, a przynajmniej tak mi się wydaje. No perfekcja jest. Nawet ta rodzina połączona tam szaleje na wylotku. Trzeba z niej porządek zrobić, bo tam do mrozów poszły z folią tą taką odgrodzeniową przy połączeniu. No dobra, spróbujemy od najłagodniejszych. Będę stał od strony słońca, bo chciałbym, żeby telefon mi jak najdłużej wytrzymał, a nie się przegrzewał. Bo przy nagrywaniu 4K to jednak telefon się grzeje. Widać, co tu się dzieje. Troszkę posprzątały już na wylotku. To jest bardzo ważna informacja. I obok również nie było żadnych deszczy i nie ma brudu. Także to jest bardzo duży plus. No troszkę tu jest miodu, powiem wam. Troszkę jest. Myślę, że z 5 kilo już będzie. O, i w środku mamy ramkę taką ciemniejszą, która od razu może pójść do góry, do podwójnej miodni, bo będziemy ją likwidować. Zobaczcie, tu w zeszłym roku wymienionych zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 chyba procent ramek. Na ten rok ja mam niewiele w sumie, chociaż już tu jakoś jestem gotowy. Tutaj jakaś awaria podczas transportu, ale to nie przeszkadza pszczołom. Dadzą sobie radę, tylko tyle, że odbudować mogą krzywo. No i tak dzisiaj do obejrzenia jest, bo dzisiaj chciałbym obejrzeć wszystkie ramki, nie że tam zaglądać na ramki pracy, tylko obejrzeć wszystkie, czyli 200 kilkadziesiąt ramek do obejrzenia. No i cóż, i takie rzeczy też się zdarzają. Jeżeli była tu matka, to oczywiście mamy problem. Ale to nie pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Sprawa doboru rękawic i tak dalej. No nikt nie jest idealny. Miseczka matecznikowa. Pusta. No ciekawe, czy tu by... Ale tu matka raczej to nie miała co robić. Bo to była ostatnia ramka. Zresztą nawet jeżeli matka spadła, to za chwilę przy niej zbiorą się pszczoły w takiej kupeczce i będą ją ogrzewać. Także to też nie jest problem. Jedyny problem jest taki, żeby teraz ich nie podeptać. Czerw wiadomo gdzie jest, na 5 ramkach, 6 w sumie. Także część pójdzie do góry. Tylko muszę sobie przygotować jakiś sprzęt do wkładania tego czerwiu, żeby go nie zaziębić. No tu widać, pszczółki sobie poradziły z brakiem ramki pracy. To jest też błąd pszczelarza. Nie widać kału na ramkach, to jest bardzo duży plus. No tutaj jakieś cuda się dzieją i mamy matecznik rojowy. Już taki ładny nawet.
czyli stan rojowy już jest zaznaczony. Czy mamy tu jajka? No ja tu jajek nie widzę. Mam nadzieję, że mateczka nie strutowiała. Zobaczymy. O, słyszę. Słyszę kwok matki pszczelej. Także tu będą roje, będą. Tylko nie wiem, z którego ula. A, stąd słychać. Tu jest dziś matka. Szukamy matki. No ja jej nie widzę. A Tika, o jest tutaj. Widzicie? Także tutaj mamuśka już, matka jest odchudzona. Nie wiem, czy tu odkładu nie będziemy robić z tą matką. Bardzo odchudzona jest, moim zdaniem. Słyszeliście? Zdenerwowana. Nawołuje drugą matkę, która jest w ulu. Także no niestety jestem spóźniony. Dobra, na razie weźmiemy tą matkę. Zrobimy tutaj, spróbujemy zrobić odkład ze starej matki. No bo co mi tu pozostało? No tu jest przerwane czerwienie niestety w tej rodzinie, dlatego ona będzie słabnąć. Ja liczę na to, że tu jest druga matka, bo skoro był kwok matki pszczelej, to znaczy, że jest substancja mateczna z drugiej matki. Albo po prostu czuła mateczniki. I to już wystarczy. Zero jajek, no to jest duży problem teraz. Po tym oziębieniu nie ma jaj. A, tutaj to może pójść na górę. Tak? Tak. Tak, tylko że później będę szukał tej matki. Niepotrzebnie ją tam wyniosłem. No dobra. O, jest tutaj matecznik? Nie. No w każdym bądź razie ten ul trzeba poszatkować. Teraz musimy odłożyć rameczkę i wziąć ze dwie do miodni i tyle. I wsadzić węzę. To ja się odezwę, jak skończę. No dobra, to bo zapomniałem pokazać gniazdo, a może zdajmy jeszcze miodnie. No to tak to wygląda, że tu jest ramka pracy, tu są dwie ramki z czerwiem, ramka z węzą, ramka z czerwiem, znaczy z czerwiem starym, bo tu nie ma jaj w ogóle w tym ulu, ramka z węzą i ramki osłonowe. I tutaj również jest ramka osłonowa. I tak to robimy i matka jest na dole, odchudzona i tikająca, także nie wiem, czy jest druga. Więcej mateczników nie widziałem. Być może coś przeoczyłem. Patrzymy teraz w miodnie. To są ramki od północy, więc tutaj najmniej powinno być, ale już coś jest. Tu też mogą być mateczniki, tak? O, bardzo ładnie. Tutaj cała rama miodu. I już sklepią. A to nie jest rzepak.
O, pięknie, wiosenny. No, a to one dużo nie zjadły tutaj przez te parę dni. Dobrze, że się nie szalałem z ciastem, bo myślałem już o tym. Bardzo ładnie. No, tutaj już niewiele. I tutaj również. Matka już się podrywała do lotu, jak ją wsadzałem do ula. Także to tak, no albo wyleci, albo nie. No to ja już tam się tym nie zamierzam przejmować. Dobra, to teraz tak. 3 ramki wyciągamy, bo 3 ramki mamy do podwójnej miodni do wsadzenia. Także kładziemy drugą miodnię i uzupełniamy o 3 ramki gniazdowe i reszta. Nawet im węzę dam do tego, ale myślę, że reszta będzie 2 ramki węzy, połówek, a reszta już suszem połówek uzupełniona. Także to tyle, jeśli chodzi o ten ul. Zobaczymy, czy wyleci. No i mamy ramki z czerwiem na środku, 3 sztuki, obok nich ramki z węzą, czyli takie ekstremum, połówki ramki z węzą. Na dole mają pokarm akurat przy czerwiu, a u góry ramkę z węzą w drugiej miodni. Reszta to jest susz i brak powałki, czyli będą się męczyć, żeby to ogrzać. Może im z głowy wyjdą głupoty. Gniazdo mają poszatkowane, a w podwójnej miodni mają 3 ramki przeniesione do góry z gniazda. No nic więcej nie poradzę, zobaczymy jak to będzie. No i sprawdzamy drugą rodzinkę obok krainki Primy. Najpierw ciężar miodni, oczywiście bierzemy pod uwagę to, że tu jest dużo pszczoły. Może zrobimy tak. No tu jest zdecydowanie więcej miodu, w tej chwili trzymam z 10 kg. Także później sobie obejrzymy. Czy pszczółki mają dużo odwłoki? Nie, tu jest bez problemu. Ramkę pracy możemy zerknąć, skoro jest. Bo ramka pracy pokazuje nam, co się dzieje w ulu. I teraz pytanie, czy to jest pierwsze pokolenie trutni, czy drugie? Jak myślicie? Trutni trochę tu jest. Niewiele, ale trochę się krząta ich. Ramki pracy mam, z tego co pamiętam, na drutach zrobione, tak, więc one mi nie wylecą. I co z taką ramką pracy robimy? No mamy kwiecień, więc jej nie niszczymy. Na pewno. I to trzeba zapamiętać. Pod koniec maja taką ramkę pracy to już można było wyrzucić. Jako mechaniczną walkę z warozą, ale wiecie co, ja sobie wezmę chyba chwytak. Gdzieś go mam. Nie jest on może najpiękniejszy, ale spełnia swoje zadanie. Jak się ma grube paluchy. I patrzymy za matecznikami. Miseczka matecznikowa w sumie dla mnie nie ma znaczenia, czy ona jest zaczerwiona, czy nie, bo ja i tak będę szatkował gniazdo. O, truteń biedny, młody. Więc i tak będę zapobiegał stanowi rojowemu. Czy ona jest zaczerwiona, czy nie, to mnie to tam w tej chwili nie interesuje. No, tu jest zupełnie inna sytuacja w rodzinie. Są larwy. Także tu się nic nie przerwało. Jest bardzo dobrze. Ta ramka jest z 23. Ale ładna ona jest, zobaczcie. Aż ją sobie wezmę normalnie do ręki. Pięknie zaczerwiona. Tutaj pszczółki pokazują, gdzie latać, jeśli chodzi o pożytek.
Jest zaczerwiona miseczka matecznikowa. Także już są początki stanu rojowego. Dobra, które tu ramki bierzemy na górę? Myślę, że te najstarsze, czyli tą drugą i tą trzecią. Tym bardziej, że ta jest zniszczona, więc pójdzie do likwidacji. Ta nie zaczerwiona. A nie, zaczerwiona. No kurczak, no. Także stany rojowe idą pełną parą. No dobrze, że ja się dzisiaj zdecydowałem, bo ja dzisiaj i jutro to powinienem przejrzeć wszystkie rodziny tutaj. Dmuchniemy, to widać, że nie ma miseczki. Także wygodniej tak. A jeśli chodzi o wkładanie, to mi wygodniej z tym. Ale to co kto lubi. Teraz tą będziemy przenosić. Ok. To tylko jest jeden problem, nie może być na nim matki. To przeniesiemy do góry. No i kolejny problem jest taki, że mam tu nieoznakowaną tą matkę pszczelą. Tu mamy węzę z 30 marca, czyli sprzed 20 dni. Trochę mi telefon zasłania, ale może coś tu dojrzy ciekawego. No nie widać tu matki. Albo ja nie widzę. Czerw trutowy. Miseczki. No nie widzę miseczek. No przerwało mi, bo kolega właśnie dzwonił. Żeby było ciekawiej, to pytał o to, czy mam nastroje rojowe na pasiece, czy przeglądałem pszczoły. No to cóż, no niestety mam. I to w rodzinach, które miały miodnie na okres zimna, więc no kolega tam mówi, że nie ma czasu dzisiaj patrzeć na pszczoły, przejrzał tylko 6 rodzin. No to chyba jednak trzeba przypilnować temat, tak mi się wydaje. A ja tu mam problem taki, że nie wiem, czy matki nie przeniosę do miodni, nie? Bo to też różnie bywa. Wszędzie mają tutaj, o proszę, pokazują, gdzie latać. No ja chyba muszę to strzepnąć, no bo co ja z tym zrobię? Dobra, kolejna węza. Jak to dobrze, że ja tyle węzy narobiłem dzisiaj. Zaraz mi tu zza pleców pewnie się wyroi jakaś rodzinka. Chociaż na razie nie widać. Bo to akurat taka pora na rojenie. Dobra, to i ramka pracy. Nie wiem, co ono dzisiaj takie spokojne. Kalendarz mi się dzisiaj nie zgadza, cholera. No, czerwony dzień jest. Powinny mnie tu ciąć, nie? Tylko że ten kalendarz to może tak nie do końca się pokrywa z pożytkami. Jak pszczoły mają gdzie latać, to co one tu mają ciąć tego pszczelarza? Jak one zajęte robotą są. Coś tam się świeci, nie? Ale niedużo. Tu jest natomiast znacznie więcej. Tu jest też więcej. Tu też jest nieźle. Tu również. Ja może najpierw odłożę tą ramkę. O, zróbmy tak. No widać, że nie wiem jak tu od słońca, ale staram się pokazywać tak, żeby świeciło.
No to tu jest wszędzie. Wszędzie jest elegancko. Dobra, to ponieważ mają stan rojowy, to znowu je wkurzamy maksymalnie, czyli ramki z gniazda na środek, po bokach węza, ramki miodne, zawalone miodem na skraj, a im bliżej czerwiu, tym mniej pokarmu. Także tak to zrobimy. No i tyle, i się odezwę później. No tutaj chociaż za tym pierwszym stojakiem, to jest bodajże 13, optymistyczny tutaj wariant, bo nie dość, że matka sobie chodzi, to jeszcze składa jaja. Wszystko jest ok, ale i tak szatkuje. Zgodnie z zasadą 2 tygodnie do przodu. Numerek matki 793, więc to jest matka od Toma. Nie pamiętam linii, ale to napiszę. Także szatkujemy, kładziemy drugą miodnię. Może jeszcze raz pokażę, bo nie wiem, czy to już nagrywałem. Z gniazda są wyciągnięte 2 ramki, które chcemy zutylizować. Albo 2 ramki z czerwiem, z największą ilością czerwiu. Wsadzone w podwójną miodnię na środek. Tu idą przez 2 miodnie. Obok ramek na dole jest to, co było w pierwszej miodni, ale musiałem wyciągnąć 2 ramki, no bo 2 gniazdowe przecież tu zajmują miejsce, tak? Te ramki trafiły na skraj górnej miodni, bo one są z miodem. Tutaj mamy 2 ramki z suszem, a tu mamy 2 ramki świeżutkie z węzą, w tej chwili wsadzone, obok czerwiu. Pszczoły nie mają w tej chwili przy czerwiu jedzenia, muszą jak najszybciej te ramki odbudować i zapełnić, żeby móc spokojnie wykarmiać czerw. Czyli w tym momencie pszczoły są, że tak powiem, wkurzone tym, co zrobił pszczelarz, ale idą ciepłe dni, będą miały co robić. Tak ja uważam, że jest ok. I 3. ul zrobiony. Nie nagrywam wszystkich, bo niestety zauważam, że nagrywanie i praca w ulach, no to tak ciężko to idzie. No 2 ule mi zajęły chyba dobre ponad godzinę, a ten zrobiłem w 8 czy 9 minut, także taka jest różnica. Jak coś będzie po prostu ciekawego, to będę wyciągał telefon. Tutaj jest ciekawa sytuacja. Ten ul środkowy, co mówiłem na starcie, że widać, że jakaś taka słabsza rodzinka, no to rzeczywiście jest słabsza. Tutaj nie ma co wyciągać do góry ramek, bo wszystko ogólnie jest zajajczone, w porządku, ale zajajczone w ciągu ostatnich 3 dni, czyli to ciepło, które się pojawiło, nie? Natomiast pokarmu jest niewiele i w miodni również jest niewiele. Matka przerwała czerwienie, akurat jej nie widziałem. Ona powinna być tutaj z czerwonym opalitkiem. No i tutaj nie ma co szatkować, nie ma stanu rojowego, nie ma żadnych miseczek, niczego. Ramka pracy odbudowana w połowie. Węza z drugiej strony odbudowana z jednej strony. Także kładę miodnie i tyle. I ostatnia rodzinka tutaj na tym drugim stojaku. Mamy matulę. Powiem, napiszę jaka linia. 94 chyba, tak? Chyba tak. Bardzo ładnie się rozwija. Czerwiu jest dosyć sporo. Stanu rojowego nie ma jeszcze. Także tu też pójdzie miodnia. Mimo że miodnia jest w miarę lekka, to tu też pójdzie druga miodnia i coś, jakieś ramki wyciągnę do góry, żeby zapobiegać. O imię jego 44, o ile dobrze widzę. Jak u Mickiewicza. Jest to przedostatni ul na ostatnim stojaku. Przekładam do nowego korpusu, bo był na 2 miodniach. Całkiem nieźle jest w środku. Nie wiem, co się zdarzyło z tą kaukaską, ale to łagodne jak baranek jest. Jak krainka prima dosłownie. Aż się zastanawiałem, z jakiego powodu. No, taki kipisz, jaki ja im to zrobiłem, no to była tragedia w porównaniu z tym, co było ostatnio. A teraz elegancko, bez problemu. No bardzo to cieszy. Także tylny stojak zrobiony. Jedna rodzinka widać tylko ma jedną miodnię.
ale to myślę, że w ciągu tygodnia do poprawy. I jedziemy dalej. No w motylkach również jest mamusia. 92 albo 82, dlatego nagrywam, żeby sobie później powiększyć. Początki stanu rojowego rzeczywiście tutaj są. Wcale się nie dziwię, bo jeszcze miodni nie miały, a wygląda tutaj na bardzo ładny rozwój, więc dzisiaj trochę odetchnę. Kurczę, no wam powiem, że jestem zadowolony z tych demeterek. Bardzo ładnie się przygotowują do pożytków i w ogóle na wiosnę startują bardzo ładnie. Jest to pszczółka taka, no, mi się podoba. No trochę wredna jest w motylkach, to muszę przyznać. No ale też jest to demeterka, no tak jak widać zależy to od matki oczywiście. Tutaj sobie nagrywam, bo mi jest numerek potrzebny. Ale tu czerwiu jest do diabła, także naprawdę piękna sprawa. No mamy i królową. W tym roku jeszcze nie widziałem. Piękna. Szukasz miejsca? W zeszłym roku kokon założyła u mnie. I muszę powiedzieć, że tam nawet złożyła parę jaj. Ależ ona wielka jest. Szkoda, że teraz nie mogę oddać wielkości jej, bo ona jest tak prawie 2 razy większa od zwykłego szerszenia, tak mi się wydaje. No 1,5 może. Coś pięknego. Jakie to są piękne zwierzęta. Ona szuka miejsca do założenia kolonii. I w zeszłym roku, jak mam te ule o takie, to miałem zostawione ramki pracy i ona sobie wleciała przez wlotek i się podwiesiła tam. Żeby było ciekawiej, to później w momencie, gdy już ją udusiłem, czyli zamknąłem jej ten wylotek tam na tydzień, no to trzeba było to spalić, więc wsadziłem to do podkurzacza i wtedy zleciały się szerszenie. I do końca sezonu miałem spokój z szerszeniami, o dziwo. Ale jest przepiękna. O, teraz może jakieś porównanie wielkości. Na tutaj fekalia nie zwracamy uwagi, bo niestety taki sezon. O, jakaś pszczółka przy mnie lata wściekła. No, piękne, nie? Ciekawe, czy ona już po locie godowym? Jak to się odbywa w ogóle u szerszeni? No dobra, bo już 2 minuty o tym gadam, no ale naprawdę są to fascynujące zwierzęta. Chociaż no trzeba przyznać, że w tej chwili idealnie ustawiła się do tego, żeby ją dłutem przeciąć. No fantastyczne zwierzęta, naprawdę. Może zbliżenie jeszcze. W ogóle się nie boi. To też taka charakterystyka matek właśnie szerszeni, że one nie są w ogóle agresywne. Piękna jesteś, naprawdę. No dobra, kończymy. No jakieś podsumowanie muszę zastrzelić, bo zapomnę. Widać, że kolorowo już tutaj się robi, prawda? To są 2 ule tutaj, motylki i ten niebieski, do których zajrzałem. Dosyć dobrze tutaj funkcjonują. Z tego co pamiętam, w obydwu nie było nastroju rojowego, ale standardowo, jak z wszystkimi ulami dzisiaj, 2 ramki poszybowały z gniazda do podwójnej miodni. Ej, no nie lataj mi tu. A na dół poszły albo węzy, albo węza z ramką pracy. Te 2 rodzinki niezajrzane, a ten zielony bardzo mocno pracuje, także jutro tu będzie trochę kipisz, podejrzewam, w tym gnieździe. Zastanawiam się, co z tym stojakiem zrobić, bo on jest trochę przechylony.
Oczywiście ule są powiązane tutaj, oprócz tego pierwszego, gdzie jest waga, powiązane z tym stojakiem, bo pod spodem są deski. Ale wiecie, tutaj no jeden ul to tak może ważyć 70-80 kg za jakiś czas. Oby, nie? No to tak 400 kg może tu stać, a jest przechylenie tutaj pod tym pomarańczowym. Coś się stało, został podkopany najprawdopodobniej. Jedna noga została podkopana, bo od spodu wszystko jest ok, tylko po prostu jest przechylony. No i to jest stojak, który jutro jest do zrobienia. Ale z tym stojakiem nie ma tragedii, bo wszystkie rodziny w miarę mają przestrzeń. No tylko widać niepotrzebne te folie, nie? Bo to tworze w gnieździe dwutlenek węgla niepotrzebny. To również powoduje stany rojowe i tego również trzeba się pozbyć. Także na ciepłe dni to te wszystkie folie trzeba powyciągać. No przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj no najsłabsza tutaj rodzinka ta z lewej strony, ale to tak niestety bywa. Największe zdziwienie dzisiaj, największe, to jest kaukaska, która była łagodna jak baranek. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Odszczekuję swoje słowa o kalendarzu, bo dzisiaj jest czerwony dzień w kalendarzu, mimo że jutro jest zielony. Także nie wiem, z czego wynika to, że kaukaska była tak łagodna. Być może z tego, że mają pożytek, mają gdzie latać, więc niewiele ich więcej interesuje. Bo kaukaską to ja robiłem gdzieś koło 17, 16:30, także tam już takich strasznych lotów to nie było. Tutaj mam odkładówki pełne, węzy i ramki pracy już są u góry. Tutaj specjalnie zostawiona folia, bo ta rodzinka jest bardzo słaba, ta środkowa. I zobaczymy, co z nią dalej będzie. Natomiast tutaj pozostałe po dwie miodnie. Widzę, że zrobiłem błąd, bo dolne miodnie, obydwie, nadają się już do malowania, a ja je zostawiłem. Być może to skorygujemy przy wirowaniu. Widać, jak tu pszczółki pracują. No jest naprawdę rewelacyjnie. A jest godzina 18. Także tu cały czas ten rzepak idzie. No i tutaj mamy również zawaloną rodzinę. Aha, nie wspomniałem jeszcze o kaukaskiej. Ona miała bardzo ciasno. Tam jest chyba najwięcej pszczoły z wszystkich uli. I tam nie ma stanu rojowego. To jest ciekawe. To jest kaukaska woźnica. Nie pamiętam, czy od Krzysztofa Loca. Chyba tak, chyba od Krzysztofa Loca. Kaukaska woźnica. Ciekawa pszczoła może być. Zobaczymy. I oczywiście ul bardzo ciężki, bo tam nie było miodni. One dopiero dzisiaj zaczną ładować tą miodnię, przenosić z dołu na górę. No, zobaczymy z tą kaukaską. W każdym razie byłem pozytywnie zaskoczony dzisiaj. No i tutaj sytuacja, tutaj też bardzo duża praca w obydwu rodzinach. Natomiast zaskoczony jestem krainką primą, która no nie dość, że próbuje odlecieć, to jeszcze był kwok matki pszczelej, tak jakby cały czas jest. W tej chwili wy nie słyszeliście, ale ja słyszałem. No nie słychać. W każdym razie przed chwilą też kwakała matka. No tak jakby były dwie matki w ulu, albo ona tak reaguje na jakiś matecznik. Albo sobie poradzi, albo będzie jakiś wylot. Rodzina w największym chyba stanie rojowym na całym pasieczysku. Zero jajek, nic się nie dzieje. Matka odchudzona całkowicie. I nie za dużo pszczoły, szczerze mówiąc. Także tutaj czerw się wygryza i zobaczymy, co dalej będzie. No i to tyle na dziś. Na jutro zostaje mi w takim razie 7 uli i do przyniesienia drewniane półkorpusy, bo brakuje mi w tej chwili 2 albo 3.
Mam nadzieję, że mam, zobaczymy. Także tak mi minęła sobota. Każda rodzinka miała szatkowane gniazdo, bez względu na to, czy stan rojowy, czy nie. No tutaj to też chyba wam wkleiłem. Chociaż nie wiem, czy animalsów się nie bać z tym tematem. No a tutaj już czeka korpus. Tak na szybko wczoraj maznąłem, żeby były jakieś punkty orientacyjne. Tutaj do tej połączonej rodzinki, która też bardzo mocno pracuje na rzepaku. A ona ma na dole chyba 6 albo 7 gniazdowych i u góry też 6 albo 7. I przedzielona jest folią, która z tyłu ma 2 cm luzu. To jest jedyne ich przejście z tyłu. No ale zobaczymy, jak to jutro wygląda. Pewnie coś jeszcze nagram. Także to tyle z soboty i pewnie płynnie przejdziemy do niedzieli. Jest kolejna matka królowa. Jest wielka. No cóż, no też spróbujemy coś z nią zrobić. No bo co tu pozostaje? No ale to dziwne. Dwie królowe. Szerszenie, które latają tutaj teraz przy pszczołach, bo ja je też widzę, są zdecydowanie mniejsze od nich. No okej. No, kolejne zaskoczenie. Robię tą połączoną rodzinę. To te 6 ramek Dadanta to mi było ciężko podnieść. Także tutaj jest wszystko nabite. Natomiast rodzinka no radzi sobie jak może, prawda? Oczywiście mój błąd, wiadomo. No i trzeba tutaj zrobić jakieś porządki. Niesamowite. No to teraz już folię zdjąłem. No szkoda tutaj, bo na pewno tu jest pełno miodu. O, właśnie zlatuje. Być może ja im to zostawię na dennicę, no nie mam pojęcia. Zobaczymy zaraz. W każdym bądź razie szkoda tego, no ale to jest to typowy błąd. Ja myślałem, że 12 ramek Dadanta im wystarczy, no jednak nie wystarczyło. Ale matka jest, widać po zachowaniu pszczół, że jest ok. Także dokładamy węże, żeby miały co robić. Zobaczymy stany rojowe. No jakby kto pytał, to tu nadal jest ta matka z białym opalitkiem i jest taka produktywna. Niesamowite. No muszę wam powiedzieć, że strasznie w kość mi dał ten ul. Tam dwie miodnie są wsadzone oczywiście. Widać już po korpusie, że się wylewa miód, nie? No, oczywiście tak żartuję. A tutaj nie było lepiej. Pod ramkami gniazdowymi to była jedna miodnia tylko. Pod ramkami gniazdowymi po prostu była dzika zabudowa. Nie wiem, czy z czasów wsadzania pierwszej miodni, czy im po prostu już brakowało miejsca. Teraz się biorę za alpejkę. Tu też była tylko jedna miodnia, więc już się boję. Zerknąłem na wagę, słuchajcie, bo jeszcze nie ruszałem tego ula, tej demeterki mojej rekordziski z zeszłego roku. Przez 2 dni plus 12 kg. Także zobaczymy jak dalej. Dzisiaj będę musiał zresetować temat, bo będę drugą miodnię im kładł. No jest duży ruch w tamtym kierunku. Wiadomo, gdzie jest żółto. No, taki hałasek jest delikatny, więc tak pomyślałem, że nagram, bo tutaj coś się roi. Ale albo już poleciały i nie zauważyłem, bo byłem w sumie po drugiej stronie pasieczyska, albo tu jakaś nieudana próba jest, bo one no jakby w tej chwili wchodziły, nie? Nie wiem, co tu się dzieje. Tu akurat w tym ulu było wszystko w porządku, jeśli chodzi o matkę. Ale to tak bywa, nie? Ale tu wyraźnie jest jakiś... No jest godzina 14, no to...
no to może być wymieniona matka, ale nie, no z lotu godowego to przecież to nie jest przywitanie. Poza tym tu nie było tyle trutni, żeby ich powrót... Zresztą powrót trutni to chyba jest o godzinie 16 w granicach mniej więcej. Tak mi się wydaje. No w każdym razie, patrząc na to, jak wygląda niebo, to się albo gdzieś wyroiły i nie widzę kłębu, albo nie udało im się tej imprezy rozpocząć. Bo one nigdzie chyba nie lecą. One tutaj sobie krążą. A ul wygląda dziwnie, łącznie z tym, że na ziemi jest dużo pszczół. I tutaj jakby pszczoły pokazują drogę do ula, nie? Bo... no ciekawe. Czy tu jest gdzieś matka? Bo czasami się zdarza, że matka nie wystartuje, no i wyleci z ula i jest problem, że no nie podniesie się w górę, nie? Tutaj oblegają troszkę. Być może matka wyszła gdzieś na zewnątrz, no ja sobie popatrzę. No taka ciekawostka, no tak byłem zajęty, więc nie widziałem, co tu się dzieje. Ale impreza jest niezła. Jak coś będzie ciekawego, to dam znać. Wyseczkę im podłożyłem. No, wracają już. No tak widać, że to się uspokaja. Na niebie też już jest mniej zdecydowanie. No jeśli wyleciały, to chwała im. Natomiast no tutaj widać, że pszczoły wskazują drogę do ula, więc być może to było nieudane wyrojenie. Tutaj jakaś kupeczka się zebrała, ale nie widzę tam matki. No ciekawe. No to cóż, no wracajcie do roboty, nie? No dobra, kończymy weekend. Jest niedziela, godzina, nie wiem, gdzieś koło 15. Ja na dzisiaj sobie zostawiłem 7 albo 6, 7 chyba uli. I wszystkie udało mi się zrobić. To są te dwa tutaj, jak widać kompatybilność łysonia z moimi drewniakami jest pełna, to mi się bardzo podoba. Zresztą tutaj widać daszek z ulpolu na drewnianym ulu też. Muszę to kiedyś ujednolicić bardziej. No tego półkorpusu miałem nie używać, bo miał iść do malowania, no ale niestety był potrzebny. Tu też muszę Jacka pomęczyć. Bo bojowisko jest straszne. No bo tutaj były różne nadbudowy w gniazdach na dole, w niektórych ulach też. I wszędzie w sumie są podwójne miodnie, za wyjątkiem rodzin, które są no mniej, że tak powiem, rozwinięte, czyli na przykład tutaj, albo tutaj, albo tutaj. To są 3 rodzinki, które mają pojedyncze miodnie i tam w tych miodniach jest miód, ale no nie są tak rozwinięte jak pozostałe. Ciekawe jest to, że no zużyłem wszystko. Ja byłem pewny, że zrobiłem z zapasem. Tutaj jest taki pojemnik, w którym było 50 suszu kupionego od pszczelarza, który likwidował pasiekę. 50 sztuk połówek Dedanta. I ja miałem... A tutaj co? To takie podrapane. A coś się próbowało dostać. No. Ja miałem zrobione gdzieś ze 20, nie 30 węzy Dadanta gniazdowej. Dodatkowo miałem zrobionej miodnej, czyli połówek Dadanta, jakieś 60 sztuk. I mamy wszystko w ulach. No zostało mi, tutaj mam taki ul
3 sztuki połówki Dadanta i 1 węza. Ramek pracy mi zabrakło, chyba 2 albo 3. Także niektóre ule nie mają ramek pracy. To też problem, ale jakoś se tam poradzimy z tym. Pszczoły latają, no tutaj był cyrk. No, do tej chwili się zastanawiam, co to było. No, pszczoły już zakończyły imprezę. Oj, potknąłem się. Zakończyły imprezę, więc nie wiem, o co chodzi. Czy tu był jakiś nalot? Czy one próbowały się wyroić i nie wyszło? No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. W każdym bądź razie już jest po imprezie. Już wszystkie wróciły. Chyba wróciły, no chyba, że to był nalot, nie? No, nie wiem, naprawdę. Wszystko było za moimi plecami, więc przyszedłem na albo apogeum, albo końcówkę apogeum. No i jesteśmy gotowi. 5 dni przed nami, do piątku włącznie. W sobotę zaczyna się psuć pogoda. Dzisiaj jest niedziela, więc no jest duża szansa na to, że wszystkie te miodnie będą pełne. No, oby ten stojak wytrzymał. Dziwnie jest przechylony. Tutaj ta waga, ul z wagą jest ok, a im dalej, tym bardziej przechylony, bo tamta nóżka jest podkopana. Ok. Szkoda tej pracy pszczółek tutaj, no w tej łączonej rodzinie to pokazywałem już bardzo dużo dzikiej zabudowy z boku. Zrobiły sobie ramkę pracy w sumie chyba z 1,5 nawet. No szkoda ich pracy, ale to już mój błąd oraz błąd niestety pogody, no, która nie pozwalała nam zajrzeć do tych rodzin. Szkoda. A tak poza tym, no to noszą. No, jeżeli mam wierzyć wadze tej tutaj, no to noszą zaskakująco długo, aż nawet kolega wpadł na pomysł, że wieczorem kiedyś musisz przyjść z kilogramem cukru, postawić na wadze i zobaczyć, czy pokaże kilogram więcej, bo tutaj w szczycie pokazało 1,5 kg na godzinę, tak, przyrostu, więc takie raczej mało prawdopodobne. Także to muszę jeszcze zweryfikować. No ale rzeczywiście waga w tej chwili pokazuje 14 chyba kilo więcej niż 2 dni temu. Więc no praca jakaś jest. I jeszcze będzie przez najbliższe 5 dni. Nie przedłużam. Może ktoś ma jakiś pomysł na to, co się tutaj wydarzyło. Z krainki Primy cały czas kwok matki pszczelej słychać. Od wczoraj, także nie wiem, być może matka wyleciała i wleciała tam. Nie wiem. Może ktoś ma większe doświadczenie, to czekam na komentarze. Bardzo ciekawe to było dla mnie. I do następnego razu. Trzymajcie się ciepło.